Cześć! Na początku dzisiejszej recenzji mam dla Was pytanie, czy kiedykolwiek widzieliście aż tak cienki czytnik e-booków elektroniczny notatnik wyposażony w potężny ekran przekątny 1065 cala, ekran oczywiście e-ink, mocną baterię oraz dostęp do internetu, do sklepu Google Play, do wszystkich aplikacji multimedialnych. Jeżeli nie, to zapraszam Was dzisiaj do krótkiej recenzji najnowszego czytnika marki iFlytek. Jest to dokładnie model AI Note 2. A jeżeli ten notatnik, czytnik wydaje Wam się zbyt duży do Waszych potrzeb, to mam dla Was mniejszy model takiego czytnika. Jest to również iFlytek, model AI Note R2. Ok, na początek oczywiście zapoznamy się z zawartością poszczególnych zestawów i dokładnie zapoznamy się z budową, wykonaniem poszczególnych modeli. Następnie powiem Wam nieco o ich specyfikacji technicznej i pokażę Wam działanie tych urządzeń w praktyce, a na koniec pokażę Wam jeszcze dodatkowe akcesoria do tych urządzeń, tak więc zostańcie ze mną do końca. Jeżeli chodzi o tutaj to większe urządzenie, ten większy czytnik, to tak jak Wam pokazałem na wstępie, jego największym atutem jest grubość obudowy. Mamy tutaj zaledwie 4,2 mm. Zobaczcie, jak cienka jest ta obudowa i to tak naprawdę w każdym miejscu. Konstrukcja bardzo dobrze wykonana. Tutaj ta metalowa ramka dookoła czytnika, czy też notatnika. Z tyłu mamy tutaj tworzywo sztuczne, złącza do dodatkowych akcesoriów, podgumowane stopki na rogach, dzięki którym, jeżeli na przykład położycie sobie ten tablet na biurku, to nie będzie Wam się przesuwał, będziecie mogli na nim komfortowo pracować. Mamy tutaj jedno złącze USB-C do ładowania baterii tego urządzenia oraz diodę LED. No i od góry mamy dwa przyciski. Przycisk Power do uruchomienia urządzenia i przycisk do szybkiego wywołania sztucznej inteligencji, w którą oczywiście ten tablet został wyposażony. I jak widzicie, to są wszystkie złącza, jakie ten tablet, ten czytnik posiada. Co znajdziemy w zestawie? W zestawie przede wszystkim znajdziemy rysik. Jest to rysik Wacom EMR, który nie wymaga ładowania, czyli nie musicie się martwić o ładowanie baterii i pozwala na bardzo precyzyjne pisanie, rysowanie na tablecie. Zaraz Wam to pokażę. Następnie przewód USB-C do ładowania baterii w tym tablecie oraz instrukcja obsługi i zapasowe końcówki właśnie do tego piórka, tego rysika. Teraz przejdźmy do drugiego urządzenia, czyli modelu R2. I teraz zobaczcie, jest to nieco mniejsza konstrukcja, może bardziej mobilna. Mamy tutaj ekran o przekątnej 8,2 cala. Urządzenie również bardzo dobrze wykonane, natomiast jego grubość jest nieco większa. W tej węższej części jest to 5 mm, natomiast tutaj od góry, gdzie mamy kamerę, jest to 6,5 mm. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj elementy konstrukcyjne, to jak widzicie, ta krawędź prawa jest pusta, podobnie jak krawędź dolna. Na krawędzi lewej znajdziemy takie złącza do etui ochronnego. To etui możecie sobie dokupić, pokażę Wam je pod koniec recenzji. No i od góry przycisk Power i złącze do ładowania. Tablet wyposażony jest w kamerę wraz z diodą doświetlającą o rozdzielczości 5 megapikseli. Nie jest to raczej kamera do jakichś zdjęć portretowych, a jedynie kamera do skanowania, do robienia zdjęć dokumentów, które później będziecie mogli obrabiać na tym urządzeniu. Od góry tutaj jeszcze pod maskownicą głośnik i tak naprawdę konstrukcyjnie to by było tyle. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to tutaj również mamy rysik, pióro, nieco mniejsze niż w poprzednim modelu, natomiast jest to pióro, rysik w tej samej technologii co w większym tablecie, czyli również nie wymaga ładowania baterii. Instrukcja obsługi i przewód USB-C do ładowania baterii. Przejdźmy teraz do parametrów technicznych obu urządzeń. Jeżeli chodzi o czytnik AI Note 2, czyli ten większy, to przede wszystkim to, co warto wiedzieć. Rozdzielczość 1920 na 2560 pikseli,
zagęszczenie pikseli 300 ppi. Oczywiście ekran e-ink, czyli ten imitujący papier, i jest to ekran bez dodatkowego podświetlenia. I teraz zobaczcie, jak tutaj wyglądają czernie na tym czytniku, notatniku. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Pewno na kamerze nie będzie tego aż tak dobrze widać, ale w rzeczywistości świetny efekt. Rewelacyjne tutaj kąty, oczywiście widzenia z każdej strony. Mamy wrażenie, że patrzymy tak naprawdę na kartkę zadrukowanego papieru. Oczywiście w tego typu urządzeniach najważniejszy jest ten ekran, natomiast warto też wspomnieć o procesorze. Mamy tutaj 8-rdzeniowy procesor RK3576, do tego 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci na nasze dane. Tablet oczywiście pracuje pod oprogramowaniem tej iFlytek, natomiast jest ono oparte na Androidzie w wersji 14, dzięki czemu w tym urządzeniu mamy pełny dostęp do sklepu Google Play, do wszystkich aplikacji, dokładnie tak jak na Waszych tabletach czy też telefonach. Takie aplikacje bez problemu sobie możecie tutaj na to urządzenie pobierać i z takich aplikacji korzystać. Jeżeli chodzi o łączność, to mamy tutaj na pokładzie Wi-Fi 6 generacji oraz Bluetooth w wersji 5.4. No i bateria. Mamy tutaj baterię o pojemności 4000 mAh, która, jak zapewnia producent, powinna wystarczyć na około 14 dni pracy tego urządzenia. Teraz zobaczmy specyfikację tego mniejszego tabletu. Tutaj mamy rozdzielczość 1440 na 1920 pikseli, zagęszczenie 293 ppi. I w tym modelu mamy zaimplementowane podświetlenie. Możemy wyłączyć to podświetlenie. Teraz mamy tutaj dokładnie ten sam efekt na większym tablecie, czyli dokładnie efekt kartki papieru. Zobaczcie też, jak świetnie tutaj wyglądają kąty, jak dobrze wygląda tutaj czerń też na tym wyświetlaczu. Natomiast możemy skorzystać tutaj z tego podświetlenia, dzięki czemu możemy czytać informacje na tym urządzeniu nawet wieczorem, kiedy tego światła w pomieszczeniu jest zbyt mało. Jest też tryb tutaj nocny, czyli dopasowanie światła do warunków nocnych, tak żeby nam się jak najbardziej komfortowo z tego korzystało. W przypadku tego notatnika mamy nieco słabszy procesor, bo procesor tym razem 4-rdzeniowy, startowany zegarem 1,8 GHz. Mamy 4 GB pamięci RAM, podobnie jak w większym modelu, ale nieco mniej pamięci wbudowanej, bo 32 GB. No i urządzenie oczywiście posiada własną nakładkę, która oparta jest o system Android, ale tym razem nieco starszy Android, ponieważ Android w wersji 11. Co to powoduje? Powoduje to, że nie mamy tutaj bezpośredniego dostępu do sklepu Google Play. Mamy natomiast dostęp do tutaj takiego sklepu z aplikacjami, który nam producent przygotował, i z tego sklepu możemy sobie pobrać jakieś aplikacje, które będą nam przydatne. Możemy też pobrać na przykład APK Pure i właśnie stąd pobierać sobie też wszystkie brakujące aplikacje, podobnie jak ze sklepu Google Play. Natomiast pamiętajcie, że w tym modelu nie ma tutaj wsparcia dla sklepu Google Play, tak jak w przypadku większego urządzenia. Jeżeli chodzi o komunikację, to tutaj również mamy dostęp do Wi-Fi. Również Wi-Fi 6 generacji jest wspierane. Bluetooth tym razem w wersji 5.0, czyli nieco niższej. No i mamy też nieco mniejszą baterię 2600 mAh, która według producenta powinna nam wystarczyć na około 7 dni pracy. I to były takie najważniejsze informacje techniczne. Teraz sobie przejdźmy już do samego urządzenia. Ja Wam może pokażę to na przykładzie tego większego modelu, ponieważ ta nakładka jest niemal identyczna, więc te funkcje będą bardzo zbliżone. Jak widzicie, urządzenie uruchamia się nam od razu w formie tutaj tego notatnika elektronicznego, czyli od razu możemy przejść do na przykład tworzenia notatek. Jedyny minus na chwilę obecną to, jak pewno zauważyliście, brak polskiej wersji językowej. Natomiast w tym roku taka wersja już się pojawi, będziecie mogli sobie zaktualizować to urządzenie i będziecie mieć już w pełni spolszczony interfejs i też obsługę polskiej mowy, polskiego tekstu, polski OCR. Tak więc jeżeli będę miał taką informację, że takie oprogramowanie się pojawiło, to oczywiście będę Was też o tym informował.
Jeżeli chodzi o pisanie na tego typu urządzeniu, to zobaczcie, mamy tutaj rysik i piszemy sobie dokładnie tak jak na kartce papieru. Bardzo lekko, bardzo tutaj przyjemnie się pisze. Nawet zobaczcie, bardzo drobny tekst, drobne znaki. Bez problemu tutaj jesteście w stanie sobie pisać, rysować, szkicować. Tak więc tutaj nie mam najmniejszych uwag, naprawdę działa to rewelacyjnie. Jeżeli tutaj chcecie oczywiście zmienić sobie pióro na ołówek, na jakieś tutaj inne końcówki, to jak najbardziej jest to możliwe. Są też tutaj oczywiście zakreślacze, pędzle i tak dalej. Możemy oczywiście regulować sobie grubość linii rysowania. Oczywiście możecie też skorzystać tutaj z zakreślacza, z gumki, usuwać tekst, poprawiać. Możecie też korzystać z klawiatury i tutaj coś sobie oczywiście na niej pisać. Wszystko będzie tutaj zapisywane. I teraz zobaczcie, mamy tutaj sztuczną inteligencję, mamy OCR, więc jeżeli teraz sobie będziemy chcieli taki tekst spisany ręcznie zamienić na tekst drukowany, to zobaczcie, automatycznie zostanie to zastąpione. W tym roku będzie już poprawka, będzie język polski, więc będziecie mogli również tekst pisany odręcznie po polsku zapisywać w formie drukowanej. Oczywiście z wykorzystaniem tego notatnika możemy też robić notatki głosowe. I teraz jeżeli będziemy coś mówili, no to oczywiście będzie to zapisywane, natomiast no, musi być to jednak w języku angielskim lub też jednym z dostępnych języków. Jeżeli się pojawi poprawka, to oczywiście na tej liście języków, którą teraz widzicie, będzie też język polski i będziemy mogli po prostu polski tekst mówiony również zamieniać na tekst drukowany, czyli świetne narzędzie na przykład dla studentów, dla osób, które potrzebują robić notatki z różnych spotkań, potrzebują nagrywać takie notatki, później sobie je edytować, przetwarzać. I tutaj to urządzenie na to jak najbardziej pozwala. Oczywiście o tym notatniku można by mówić bardzo długo, o wszystkich jego funkcjach. Mamy też możliwość oczywiście tworzenia grafik, rysowania, projektowania i tak dalej. Natomiast to oczywiście zajęłoby nam bardzo dużo czasu, a nie to jest tutaj przedmiotem naszej dzisiejszej recenzji. Chciałem Wam po prostu jak najwięcej powiedzieć o funkcjach tych urządzeń i do czego możecie je wykorzystywać. Teraz przechodzimy dalej. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo praktyczny kalendarz, który pozwoli nam zorganizować nasz czas, zapisywać spotkania tutaj, jakieś tutaj terminy i tak dalej. Możemy taki kalendarz sobie rozpisać na dni, tygodnie, miesiące i zawsze mieć go pod ręką, dzięki czemu będziemy oczywiście znacznie lepiej zorganizowani. Oczywiście jedną z głównych funkcji tego urządzenia jest czytnik e-booków. Mamy tutaj przykładową książkę i jeżeli sobie ją otworzymy, to zobaczcie, jak dobrze wygląda tekst. Tak naprawdę jakbyśmy czytali książkę papierową. Bardzo łatwa zmiana stron, wystarczy klikając po prawej stronie zmieniamy strony do przodu, klikając po lewej cofamy się do tyłu. Mamy tu oczywiście kilka bardzo przydatnych funkcji przy tym czytaniu książek, czyli oprócz takiego klasycznego czytania możemy na przykład sobie wybrać pióro i na przykład sobie zaznaczać jakieś tutaj elementy w książce, jakieś ważne informacje podkreślać, dzięki czemu na przykład jeżeli się uczymy na tym tutaj czytniku, to będziemy mieć tutaj po prostu pełny materiał, będziemy mogli sobie to wszystko odpowiednio pozaznaczać, popodkreślać. Możemy też tutaj, zobaczcie, na przykład zaznaczyć sobie jakiś tekst, a następnie wybrać powiedzmy funkcję podświetlenia i zobaczcie, w ten sposób będzie to wyglądało. Też bardzo ciekawa sprawa. Możemy kopiować wybrane teksty, przenosić, edytować. Myślę, że dla studentów, dla uczniów jest to rewelacyjna sprawa. Oczywiście mamy tutaj jeszcze jedną ciekawą funkcję, a mianowicie mamy tutaj budowany notes i możemy na połowie ekranu czytać książkę, a następnie robić sobie tutaj własne notatki poniżej, czyli sobie wybierać, zapisywać to, co nas będzie najbardziej interesowało i w ten sposób, czytając całą książkę, możemy tworzyć swoje notatki, swoje prezentacje. Oczywiście możemy obrócić ten notes w ten sposób, żebyśmy mieli książkę po naszej lewej stronie, a notatki sobie przygotowujemy po prawej. Przerzucając tutaj kartę, czytając książkę, przygotowujemy tutaj kolejne notatki i w ten sposób sobie tworzymy jakąś własną prezentację, jakiś własny tutaj materiał
którego będziemy później korzystali. Jeżeli chodzi o samą edycję tekstu, no to oczywiście tą czcionkę możemy jak najbardziej sobie zwiększać, zmniejszać, dopasowywać do naszych tutaj preferencji, do tego, żeby nam się najwygodniej tutaj z niej korzystało, najwygodniej czytało. Ja Wam oczywiście tutaj nie będę pokazywał tych wszystkich funkcji, które są dostępne, ale jak widzicie, bardzo dużo możliwości ustawień i dopasowania sobie tego do własnych tutaj potrzeb. Oczywiście jest też dostęp do sklepu z książkami, z którego możecie sobie pobierać różne książki, różne materiały, które następnie będziecie sobie czytali na tym czytniku. Tak więc też myślę, że jest to bardzo istotne, tym bardziej, że większość tych materiałów jest bezpłatnych. No i przechodzimy dalej. Zobaczcie, mamy oczywiście dostęp do klienta pocztowego. Możecie korzystać z Gmaila, z Outlooka, jakichś tutaj innych skrzynek pocztowych. To wszystko możecie sobie skonfigurować, więc też wygodne narzędzie w szkole, w biznesie. No i mamy tutaj dostęp do właśnie dodatkowych aplikacji. Tutaj Wam pokazywałem już sklep Google Play, którego możecie sobie pobrać dowolną aplikację. Macie też tutaj dostęp do plików w urządzeniu, do chmur zewnętrznych. Jest zainstalowany WPS Office, czyli wszystkie PDF i inne dokumenty bez problemu na tym czytniku otworzycie. No i jest też, zobaczcie, przeglądarka internetowa Chrome, czyli możecie sobie przeglądać strony internetowe. Zobaczcie, jak szybko działa ten czytnik jak na ekran e-ink. Jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Oczywiście nie jest to porównywane z klasycznymi tabletami, gdzie mamy ekrany IPS, ale jak na e-inka naprawdę rewelacyjna sprawa i zobaczcie, jak też dobrze, szybko działa odświeżanie na tej stronie. Praktycznie od razu wszystko jest w pełni czytelne. I to jest kolejny atut, na który warto zwrócić uwagę, szukając właśnie tego typu urządzenia do własnych zastosowań. Przycisk boczny, powrót do strony głównej, cofanie, ukrycie tekstu. Tak więc to są takie najważniejsze rzeczy. Jeżeli chodzi o ustawienia urządzenia, to tak jak w Androidzie mamy tutaj pasek po lewej stronie i te wszystkie ustawienia, tak jak w telefonach, w tabletach, połączenia sieci Wi-Fi, Bluetooth, ustawienia samego urządzenia, wybór języka i tak dalej. Oczywiście ten język polski już niedługo się też pojawi, tak więc będziecie mogli z tego skorzystać. Przy informacjach o urządzeniu widzimy pojemność pamięci wewnętrznej 64 GB, poziom naładowania baterii, no i te podstawowe informacje. Jest też możliwość tutaj automatycznego pobrania aktualizacji bezpośrednio z tabletu. Ja po uruchomieniu tego tabletu dostałem już 2 aktualizacje, które zainstalowałem, natomiast nadal czekam na tą aktualizację, która wprowadzi polską wersję oprogramowania do tego urządzenia. Ok, jeżeli chodzi o iFlyTeka R2, czyli to mniejsze urządzenie, to tak naprawdę większość tutaj funkcji jest taka sama. Natomiast ta różnica, tak jak Wam wspomniałem, jest w tej belce górnej, gdzie dodatkowo mamy podświetlenie. Tego, zobaczcie, nie było w większym tablecie, natomiast pozostałe ustawienia praktycznie są te same. No i te różnice, oprócz tego podświetlenia, to tak naprawdę są tylko w tym miejscu, gdzie mamy aplikację, ponieważ nie mamy tutaj dostępu do sklepu Google Play. Tutaj wszystkie inne ustawienia są te same, ten sam kalendarz, ten sam czytnik książek i tak dalej, notatnik, więc tego Wam już nie będę drugi raz pokazywał. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie tych urządzeń, to piszcie w komentarzach, jeszcze przez kilka dni będę miał możliwość testowania obu modeli, więc będę odpisywał na Wasze tutaj zapytania. Natomiast teraz chciałem Wam na koniec pokazać te dodatkowe akcesoria, które możecie sobie dokupić do właśnie tych urządzeń. To jest etui specjalne właśnie do tutaj Flyteka R2. Jak widzicie, to są te otwory, mamy tutaj takie zaczepy w tym czytniku i możemy go tutaj sobie umieścić na tych zaczepach i mamy czytnik zabezpieczony. W tym miejscu mamy tutaj jeszcze miejsce na to pióro, na ten rysik i teraz zobaczcie, możemy mieć tutaj cały zestaw już w komplecie, czyli nic nam nie zginie, no i możemy bezpiecznie to przenosić. Jeżeli chodzi o ten większy tablet, również mamy tutaj dedykowane etui do tego tabletu.
Również jest tutaj miejsce na pióro, natomiast zobaczcie, jest to konstrukcja magnetyczna. Wystarczy, że przyłożycie po prostu tablet do etui i zobaczcie, on się tutaj przyciąga automatycznie i jest teraz w pełni zabezpieczony. I teraz zauważcie, że nawet w tym etui ochronnym jest to nadal bardzo cienki czytnik, bardzo cienki notatnik, który jest niezwykle mobilny, niezwykle poręczny. Oczywiście tutaj możecie w ten sposób sobie jeszcze umieścić ten rysik i teraz macie już tutaj pełny komplet, czyli zabezpieczony tablet i rysik, który z pewnością Wam nigdy nie zginie. I chciałem Wam pokazać jeszcze jeden rewelacyjny gadżet do tego tabletu, a mianowicie dedykowaną klawiaturę. Klawiaturę, którą możecie połączyć z tym tabletem. I teraz zobaczcie, wystarczy, że tutaj przyłożycie tablet do tych złączów, który magnetycznie się przyłączy, dzięki czemu, zobaczcie, możemy na przykład sobie tutaj pisać różne teksty, przygotowywać materiały, tak jakbyśmy pisali na klasycznym tej tablecie. Możemy też przechodzić pomiędzy aplikacjami, możemy tu sobie wyszukiwać materiały, strony w internecie, czyli zmieniamy nasz czytnik, nasz tutaj notes na takiego mini notebooka z ekranem e-ink, z dostępem właśnie do sieci, do internetu, do aplikacji. I jest to naprawdę świetne rozwiązanie dla osób, które właśnie dużo pracują, dużo podróżują. Potrzebują mieć jedno mobilne, wydajne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w domu, w pracy, na uczelni, czy też w podróży. Linki do obu urządzeń, jak również do tych pozostałych akcesoriów znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i już dzisiaj zapraszam Was do kolejnych recenzji, które jak zwykle znajdziecie na kanale Smart Test. Cześć!